Cześć, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was małą paczuszkę z RC4WD, w której są dwie bardzo fajne rzeczy do mojej zielonej Toyotki. W sumie chyba po prostu otworzymy, zobaczymy to w środku, nie? A więc tak. Na pierwszy ogień mamy przedni most. Pogrzebiemy chwilę dalej. Mocowania do resorów, do tych mostów właśnie. Resory. Zestaw 4. Naklejki. I tylny most. Pudełko mamy puste. I teraz tak. Dlaczego w ogóle i po co? Jak wiecie, moja zielona Toyotka z RC4WD już trochę lat ma. Resory już są bardzo zniszczone. Mosty, można powiedzieć, że już jakiś czas temu odmówiły posłuszeństwa? Dokładnie. Także od jakichś 2 miesięcy jeżdżę na mostach pożyczonych, ale teraz będę mógł w końcu zamontować sobie nowe mosty J2. Moim zdaniem są to chyba najładniejsze, bardzo realistycznie wyglądające mosty. Moim zdaniem są super. Wiadomo, nie mają jakiegoś gigantycznego kątu skrętu, tak, no bo to nie jest akselowe 45 stopni, ale to nie jest problem przy tych modelach, szczególnie, że i tak tutaj mamy zamocowane resory, więc za duży kąt skrętu i tak by nie zadziałał, ponieważ koło by się opierało o resor. Ale są niesamowite. To jest J2, różni się tym od oryginalnych mostów w TF-ie, że pierwsza wersja była tak jakby z 2 części tutaj złączona i się ją skręcało po prostu w kilku miejscach. A tutaj mamy cały korpus odlany tak jakby z jednego elementu, przykręconą z tą stronę z atakiem. I jak odkręcimy tą stronę, to możemy też odkręcić ten dekielek i wtedy możemy zajrzeć do środka, do dyfrów. Także tak wygląda przedni most. I teraz jeszcze szybko trochę pohałasuję i otworzę tylny most. O. I co mi się bardzo podoba w tych mostach, jak widzicie, przedni most ma niecentralną gruszkę, dzięki czemu moim zdaniem łatwiej jest pokonywać przeszkody na małych kołach, ponieważ najeżdżając prawym kołem, tak, jeżeli tak mamy założony most, podnosimy gruszkę szybciej do góry, niż gdyby była na środku. Wiadomo, jest to tam drobiazg, tak, ale mi się to bardzo podoba. Fajnie to wygląda. I naprawdę, no wyglądają moim zdaniem rewelacyjnie. O, i co się zmieniło od czasu, jak miałem ostatni raz. Wcześniej heksy w RC4WD były tylko zakładane, a tutaj mamy też śrubkę, która je od razu mocuje. Jest to fajny dodatek. Przynajmniej przy zmianie koła nie zgubimy heksów. No i plusem też tych mostów jest to, że mamy mocowanie do linków skrętu podwójnie. Przeważnie w modelach, szczególnie w Defenderach, link jest z tyłu puszczony, który skręca nam kołami, a z przodu idzie tylko krótki do serwa, więc mamy bardziej naturalny wygląd mostu, tak? Nie mamy wielkiego drążka wiszącego z przodu, no dzięki temu też troszeczkę łatwiej nam podjechać pod przeszkody. Dobiorę się też do resorów. Są to standardowe resory do Trayfindera.
Mogłem wziąć resory, które są czerwone, bardziej miękkie, ale przy mojej Toyotce, która waży gotowa do jazdy 4,5 kg, te oryginalne moim zdaniem są idealne, szczególnie, że od jakiegoś czasu wożę przyczepkę, więc z przodu podejrzewam nie wykorzystam wszystkich piór, pewnie założę tylko 2 w ten sposób, albo nawet jedno, tylko to grubsze, znaczy dłuższe, zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu, a z tyłu założymy więcej, żeby przyczepka po prostu nie dociągała za bardzo modelu w dół. Tak wyglądają resory, cały zestaw. I mamy też do tego zestaw mocowań. Mamy też do tego cały zestaw mocowań, ponieważ oryginalne też już troszeczkę nie domagają. Ale muszę przyznać, jak się jeździ modelem RC4WD na spotkaniach, gdzie większość modeli to modele Extreme, no to trzeba niestety poddać ten model ostro go zmęczyć, że tak powiem. No więc tak, to mamy mocowanie, wieszak, na którym wieszamy jedną stronę resoru. W ten oto sposób. To przykręcamy do ramy. A z drugiej strony mamy, to się złączyły. Czekajcie, spróbuję je rozdzielić. Muszę je chyba rozkręcić najpierw, żeby je otworzyć. Tu jest podwójne, tak jak widzicie. O! I to zakładamy właśnie w ten sposób, że na górze jest przy ramie, a tu jest montowane na resor. Czekajcie, ładnie złapię, żeby to było widać w ogóle, co robię. To stroną będzie lepiej. No, w ten sposób, dzięki czemu jak nam pracują resory, to nam wszystko się buja i ładnie zawieszenie pracuje. Muszę od razu powiedzieć, że w mojej Toyotce w tej chwili mosty są założone troszeczkę inaczej niż w oryginalnym modelu, bo oryginalnie w modelach RC4WD mosty są zamontowane w ten sposób, że mamy resor na górze, a w mojej będą, że tak powiem, resory założone pod mostem, żeby troszeczkę opuścić cały model w dół, no bardziej mi się tak po prostu podoba, tak? Model jest niższy, ładniej to wygląda. Nie poprawia to właściwości jezdnych w żaden sposób, ale tutaj w tych modelach chodzi o zupełnie coś innego. Także oto zestaw, który będziemy niedługo montować do TF-a. Pokażę Wam, jak wyglądają mosty w środku, ponieważ będę musiał je otworzyć, bo najprawdopodobniej, jeżeli dobrze pamiętam, będzie trzeba zamienić stronami zębatki, przez to, że most ten zostanie obrócony. Także troszeczkę wszystko pozmieniamy, ale to już mówię, w następnym filmie pokażę Wam wszystko, jak to zamontować, jak to wygląda. Porównamy, jak wyglądają już troszeczkę zużyte części po w sumie prawie 6 latach? 5 latach jazdy. I to takiej dość ostrej. Także czekajcie na kolejny film. Mam nadzieję, że będzie trochę dłuższy. Także dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!